Cześć wszystkim, witam Was na kanale OZTech. Dzisiaj taki odcinek luźny, bardziej vlogowy. Otóż dużo osób też pytało się, jaki ja monitoring posiadam, więc dzisiaj tak na luźno opowiem troszeczkę o moim monitoringu. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Więc tak, na początku oczywiście pokażę Wam tutaj przed wejściem, tak? Jak widzicie, jeżeli ktoś do mnie wchodzi, to mam pozakładane takie oto kamerki. Tutaj ta kamera, jest to oczywiście kamera P6S Lite, której już nie ma w ofercie sprzedaży na naszym sklepie ozicam.pl. Natomiast została mi jedna sztuka i tak sobie wisi w dalszym ciągu. Działa. Ona jest skierowana bezpośrednio na furtkę i jeżeli ktoś wchodzi do mnie, to ta kamera jak najbardziej tą osobę wykryje. Poza tym dodatkowo możecie zobaczyć, ta kamera, ona chodzi za mną. Zobaczcie. O co chodzi? Przede wszystkim, jeżeli tak ktoś wchodzi przez furtkę do mnie, tu mam skrzyneczkę na paczki, więc jeżeli kurier przychodzi, to ja wszystko widzę. Czy paczuszka dotarła do mnie, czy kurier zabiera paczki, na przykład Wasze paczki, bo też oczywiście jeżeli kupujecie, to kurier przyjeżdża po te paczuszki. I ta kamera tak naprawdę służy właśnie po to. Dodatkową kamerkę, tutaj zobaczcie, tak skitrana ta kamera jest. Otóż ta kamera właśnie służy po to, żeby wszystko było tutaj widoczne. Czyli jeżeli tam ktoś by wszedł, to ta kamerka jest zamontowana tutaj, ale przede wszystkim ona jest po to, żeby na przykład w momencie, jeżeli mnie nie ma w domu, to mogę się komunikować przez tą kamerę. Ona ma mikrofon, ona posiada głośnik i naprawdę przez tą kamerkę bardzo głośno słychać. Mogę przez nią rozmawiać sobie, co zresztą zaraz Wam pokażę. No i zobaczcie. I na przykład jeżeli ktoś do mnie wejdzie, tak, zadzwoni dzwoneczkiem. Jak widzieliście odcinek o dzwonku, on oczywiście swoją kamerę ma. Natomiast problem jest taki, że bardzo słaby sygnał Wi-Fi tutaj dociera i zanim otworzę kamerę z tego dzwonka, to wolę otworzyć sobie podgląd z tej kamerki i skomunikować się właśnie z osobą, która tutaj stoi przy drzwiach, z tą kamerą. Czyli jeżeli ta osoba jest tak, zadzwoniła do mnie, ja otrzymuję komunikat natychmiast na telefon po naciśnieniu tego dzwonka. Więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli chcę porozmawiać z tą osobą, to wolę sobie użyć tej kamery. Halo? Słychać mnie? Bardzo głośno. I tutaj na przykład mogę coś słyszeć. W ogóle zobaczcie. Oddalimy się od kamery. Oddalamy się. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1. 1, 1. 1. No nawet tutaj słychać, tylko tu już ucieka mi internet, dlatego też czasami jest słychać, czasami nie. Więc ogólnie zobaczcie, nawet z tej kamery słychać tam psa czekającego ze 30-40 metrów dalej. Więc mikrofon w takiej kamerce jest naprawdę mocny. Dobra, wyłączmy sobie ten głośnik, bo wszystko kamera ściąga, więc bez problemu z tej kamery mogę się komunikować tutaj z osobą, która właśnie na przykład przyszła, a mnie nie ma w domu. Dlatego właśnie stosuję taką kamerkę. Poza tym, jak widzicie, ta kamera też dodatkowo widzi, co tutaj się dzieje, więc bez problemu mogę, że tak powiem, podejrzeć i z tej strony paczkę, jak i również ta kamera dodatkowo, więc tutaj z przodu domu mam dwie kamery obok siebie. Powiem szczerze, że nie planowałem tego, natomiast jak już
testowałem jedną, potem drugą kamerę, to zostały w tych miejscach po prostu. Dodatkowo te kamery są połączone po Wi-Fi, ponieważ tutaj nie miałem jak kabla za bardzo przeciągnąć, więc musiałem zastosować Wi-Fi, ale tutaj dodatkowo posiadam właśnie taki repeater. Repeater, czyli wysyła swoją sieć Wi-Fi, nie wzmacnia mojej sieci Wi-Fi, która jest w domu, tylko po kablu taki repeater jest podłączony i on wysyła swoją sieć Wi-Fi. I kamery są połączone po Wi-Fi z tym repeaterem. Ten repeater jest podłączony po kablu ze switchem w domu, no i oczywiście bezpośrednio do routera. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli byśmy mieli taki repeater i go podłączali po Wi-Fi, czyli on by łączył się po Wi-Fi i dalej wysyłał swoją sieć Wi-Fi, to naprawdę słabo działa. Dlatego naprawdę nie polecam takich rozwiązań. Lepiej jest taki repeater podłączyć po kablu i wtedy dopiero niech on wysyła swoją sieć Wi-Fi i to działa. Te kamerki bez problemu działają. Co prawda muszę raz na jakiś czas oczywiście zrestartować je, no bo tutaj nie ma siły na to. Jeżeli to jest sprzęt elektroniczny typu kamera, router, raz na jakiś czas trzeba to zrestartować. Raz na jakiś czas, czyli raz na tydzień, raz na 2 tygodnie czasami. Różnie z tym bywa. To są te kamerki. Teraz oczywiście, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, to często widzi tamtą kamerkę. Tamta kamera, teraz przychodzą mi cały czas powiadomienia na telefon. Tamta kamera, jak ją też testowałem 2, 3, 4 lata temu, to już tak została po prostu. Zresztą zobaczę, później zobaczycie. I ona właśnie tutaj mnie widzi. W tym jest skierowana właśnie na bramę. Oczywiście ona jest za duża tutaj, natomiast tak jak już mówię, w momencie jak już testowałem tą kamerkę, to tak została. Nie chciało mi się jej zdejmować, po prostu jest jako moja wizytówka taka. Więc nawet jeżeli ktoś przyjdzie odebrać sprzęt do monitoringu na miejscu, to wystarczy, że będzie szedł tą uliczką, zobaczy tą kamerę i już wie, że tak naprawdę gdzie może odebrać sprzęt. Więc ta kamera jest skierowana właśnie tutaj na tą bramkę i tutaj na moją posesję. I teraz przechodzimy do innych kamer. Więc oczywiście z boku domu. Zaraz Wam pokażę. Cały czas powiadomienia przychodzą. Z boku domu mam taką kopułeczkę. Powiem szczerze, że ta kopułka już jest tak zasyfiona, że tam mało co i widać pewnie przez nią. Muszę ją zmienić i będę ją zmieniał. Być może za miesiąc, może 2. Natomiast chciałem powiedzieć, że to jest działająca kamera. Wszystko tutaj widzicie, nawet ta kopułka już jest, jak widać, może Wy nie widzicie tego, ale strasznie zabrudzona i dalej przez nią widać. Natomiast problem polega na tym, co wielokrotnie mówię, ona ma taką typową kopułkę i one się nie nadają na zewnątrz tak naprawdę. Gdybym nie miał tutaj oświetlenia w tym miejscu, to w ogóle takich kamer bym nie stosował. Nie ma szans. To była moja pierwsza, że tak powiem, kamera i na początku też się zdziwiłem, ponieważ zamontowałem ją tutaj na zewnątrz i zaczęła się taka mgła robić w nocy. Mówię, o co chodzi? Dlaczego to mgła się robi? Myślałem, że po prostu w środku paruje. Więc drabina, chodziłem do tej kamery, zdejmowałem kopułkę, czyściłem. Nawet pomagało, że tak powiem, na trochę wyczyszczenie kopułki na tak zwany polerkę, żeby nie było ani jednego odcisku mojego palca. To też już coś tam dawało. Natomiast w dalszym ciągu pojawiał się ten problem, że w momencie przychodziła noc i było chłodno na dworzu, to trzeba powiedzieć, było chłodno na dworze, zaczęła się mgła robić. I zdejmowałem, próbowałem obiektyw jak najbliżej umieścić tej kopułki, żeby wykluczyć tą mgłę i niestety nie pomagało w żaden sposób. Natomiast później zrozumiałem, że po prostu diody IR odbijają się od szkła i właśnie dlatego powstaje taka zwana mgła. Natomiast ten problem nie jest zawsze. Ten problem jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy na dworze jest chłodno. I wiele, że tak powiem, osób kupuje takie kopułki, bo ładnie to wygląda.
natomiast one się nie nadają w ogóle na zewnątrz. Czy to będą kamery jakichś znanych marek, czy też jakieś no-name'y, żadnych kamer takich kopułkowych na zewnątrz. Naprawdę nie polecam. Typową kopułą, tak? Chodzi o to, żeby te szkło nie było takie okrągłe. Typowo takie ścięte kamery, pokazuję tutaj, one tak. One mają tak zwane ścięte te szkło i bez problemu na zewnątrz się nadają. Tego typu nie polecam. Ja to rozwiązałem u siebie w ten sposób, że wyłączyłem te diody IR, czyli kamera jest cały czas w trybie kolorowym i jeżeli mam tutaj, tak jak w tamtym miejscu, lampę, tu jest widno i kamera bez problemu w nocy nagrywa, tu wszystko widać, więc w moim przypadku ona działa, ona się sprawdza, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy mam tu oświetlenie. Więc tą kamerkę też będę musiał zmienić, natomiast to nie jest takie pilne, tak? Tu musimy żeby nie być pod słońce, więc tu mam kolejną kamerkę. Ta kamerka jest fajna, ponieważ ona tutaj mi wszystko widzi w tym miejscu, ale przede wszystkim jest z funkcją wykrywania twarzy. Więc jeżeli tutaj ktoś by szedł, tak, stąd by ktoś szedł tutaj, to nie ma siły. Ta kamera weźmie, zarejestruje twarz osoby, która tutaj będzie szła, a dzięki temu ja na rejestratorze, co zaraz Wam pokażę, będę miał od razu takiego screena, że dana kamera wykryła tą osobę. I zobaczcie, o czym mówiłem. Tutaj macie po prawej stronie właśnie wykrywanie twarzy. I w momencie, jeżeli tutaj bym miał pusto, ponieważ wystarczy, że zrestartuję rejestrator, co Wam zaraz pokażę, to będzie tutaj puściutko. Możecie oczywiście ustawić sobie, żeby rejestrator się samodzielnie restartował raz na dzień i czyścił tutaj tą twarz, ale nie o to chodzi. Przecież swoją twarz poznacie, więc jeżeli chodzicie wokół domu i widzicie, to jesteście wy, a nikt więcej, to znaczy, że nikt się Wam nie kręcił wokół domu. No i właśnie, i tutaj, jeżeli sobie przyjdę rano i zobaczę, wystarczy, że zerknę, ja nie muszę przeglądać całego materiału z nocy, wystarczy, że zerknę, ok, nie ma nowej twarzy wykrytej, czyli oprócz mojej na przykład nie ma nikogo więcej, to znaczy, że nikt nie kręcił się wokół mojego domu. Ale jeżeli zobaczę, że wystarczy, przychodzę, o, jakaś nowa twarz się pojawiła, to dla mnie jest jednoznaczne, że ktoś się kręcił wokół mojego domu i już mogę zacząć na przykład przeglądać moje pliki, tak? Czyli wiedząc na przykład, że wykrywanie twarzy ma na przykład ta kamera i ta kamerka. Tutaj nie widzicie oczywiście obrazu, bo tak jak wspomniałem, ogród mam w remoncie, więc nie chcę Wam pokazywać tego bałaganu, ale załóżmy ta kamerka ma też wykrywanie twarzy, czyli na przykład to jest 5. kamera, wystarczy, że wchodzę odtwarzanie, wyszukiwanie twarzy, 5, OK i mam tutaj informację, że ten koleś chodził wokół mojego domu. Jeżeli kliknę sobie, to oczywiście odtworzy mi się to nagranie z tej osoby, tak? Tylko i wyłącznie. Ja nie muszę przeszukiwać całego materiału, o której on chodził, co robił. Wystarczy, że kliknę sobie właśnie na zdjęcie tej osoby i od razu mi się otworzy cały materiał. I właśnie o to w tym chodzi, żeby ułatwić sobie wyszukiwanie materiałów. Ja nie potrzebuję chodzić, szukać, że tak powiem, przeglądać całego materiału z nocy, czy ktoś czasami u mnie był. Nie, ja po prostu widzę, że kamera wykryła twarz i to wszystko. Tak samo w tym miejscu też mam taką kamerkę zarejestrowaną na ogród. I oczywiście jeszcze jedna kamera w ogrodzie, też tutaj. I ona to jest obrotowa, oczywiście z podążaniem za ruchem. I ta kamerka też jest skierowana na ogród. I ta kamera właśnie też została zamontowana podczas testów i nagrywania filmu między innymi. I tak już została sobie i działa po dzień dzisiejszy. Nie mam potrzeby jej zdejmować. Dodatkowo, jak widzicie, w tym miejscu też mam tutaj zamontowany właśnie repeater. On też jest po kablu zamontowany do switcha, który znajduje się w garażu. I z tego switcha mam rozgałęzienie na 2 kamerki. Te kamery są po kablu połączone.
I to wszystko tak naprawdę. Te wszystkie kamerki moje są właśnie w ten sposób połączone i ja właśnie wykorzystuję te kamery w ten, a nie inny sposób. I to w zupełności dla mnie wystarczy. Więc reasumując, jak widzicie, moje kamerki nie są jakieś wygórowane, tak? Z przodu domu kamera z mikrofonem, głośnikiem. Z tyłu domu też jedna kamera z głośnikiem. W razie gdyby jakaś osoba tam weszła, to też może odstraszyć po oczywiście ustaleniu jakiegoś tam nagrania. Dodatkowo właśnie mam kamerę, która wykrywa twarz. Tylko po to, żeby w momencie, jeżeli ktoś wejdzie wokół domu, to żebym miał potem ułatwioną sprawę, jeżeli chodzi o wyszukiwanie takich plików i nie przeglądanie całego materiału, na przykład z nocy. Tylko o to chodzi. Mam też kamerę, że tak powiem, wizytówkę swoją. To jest ta duża kamerka, ale ona też swoją rolę pełni oczywiście. Ma też mikrofon zewnętrzny, który też jest bardzo głośny. To wszystko, że tak powiem, scala się w jedność. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli macie pytania jakieś, napiszcie w komentarzu. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.